Witam na targach SHOT Show w Las Vegas z Pawłem Supernat. Dzisiaj przedstawiamy plecak w linii Bushcraft. Jest to nowy plecak, który wygląda jak mała Matylda i tak jest opisywany, natomiast jego nazwa to jest plecak Bergen. Skąd nazwa Bergen? Większość produktów militarnych po jakimś czasie, tych takich drugowojennych albo lata 80. przechodziły do wykorzystania w bushcrafcie, dlatego że są po prostu ponadczasowe i niezniszczalne. Dlatego chcieliśmy nazwać plecak właśnie, znaleźć taką nazwę, która by sugerowała właśnie jakby przynależność tego produktu też z militarnych rzeczy, ale jednak bushcraftowych. Bergen, czyli po Dunkierce się okazało, że żołnierze brytyjscy, komandosi brytyjscy nie mają żadnego fajnego małego plecaka do przenoszenia podstawowych rzeczy, więc musieli interwencyjnie zakupić plecaki od Szwedów, a nazywały się właśnie Bergen. W związku z tym stąd ta nazwa i tak jak mówię, nie jest to żadna mała Matylda, chociaż tak podobnie wygląda. Jaka konstrukcja? 18-litrowa komora, która jest w stanie pomieścić podstawowe rzeczy na jedną czy nawet dwudniową wędrówkę, w zależności od tego, czy robimy to w miarę ultralight, czy pakujemy duże rzeczy. Wiadomo, że do środka nie wejdzie duży śpiwór. Zapinany klasycznie na klapę z klamrami 20 mm, czyli klapa jest zamykana na takie klamry 20 mm i już tłumaczę dlaczego. Nie potrzebujemy mega wytrzymałości przy klapie i przy kieszeniach, więc możemy troszkę odchudzić ten plecak. Te klamry w zupełności wystarczają do takich normalnych rzeczy, a tam, gdzie potrzeba wytrzymałości, czyli na przykład na szelkach, tu jest szelka z drugiej strony, przejdę i ją odepnę. Tu mamy wytrzymałą klamrę 25, oczywiście wszystkie to są klamry marki Wujin, więc jeśli chodzi o wytrzymałość, nie mamy się co martwić. I wracamy do konstrukcji. Tak jak mówiłem, 18 litrów i 3 zewnętrzne kieszenie na takie najpotrzebniejsze rzeczy, które potrzebujemy w czasie marszu. Czyli jedna kieszeń mieści spokojnie na przykład zestaw do gotowania, w drugiej spokojnie możemy zmieścić butelkę z wodą. Kieszenie te boczne, te dwie boczne, nie posiadają żadnych ściąganych rzeczy, czyli żadnego tam komina, a zostały tak skonstruowane, że klapka tej kieszeni zachodzi bardzo daleko, w związku z tym nic nam nie może z tej kieszeni wypaść, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jakieś 5 cm. Czyli ta kieszeń dochodzi aż dotąd. Jak dobrze zapniemy kieszeń, to z środka nic nie wypadnie. Dodatkową funkcjonalnością tej kieszeni jest możliwość przenoszenia siekiery, dlatego że kieszeń jest przelotowa, czyli z jednej i z drugiej strony po prostu przechodzi, wsadzamy sobie siekierę. Natomiast gdybyśmy siekierę mieli na przykład bardzo ciężką, bardzo dużą i byśmy sadzili ją tutaj, byłaby szansa, że plecak na przykład będzie nas przeważał. W związku z tym wymyśliliśmy kolejne miejsce, gdzie możemy taką siekierę przenosić i jest to taki slocik tak zwany, czyli ta kieszeń też jest nie przyszyta na stałe, tylko na środku mamy przejście, że możemy sobie dużą siekierę wsadzić i ona wtedy będzie ciążyła nas troszeczkę do tyłu. Czyli mamy 3 miejsca, gdzie możemy przenosić siekierę. Dodatkową funkcjonalność to są kolejne 2 sloty mniejsze, gdzie możemy zmieścić na przykład piłę lub na przykład z drugiej strony nóż, bo te kieszenie są zaszyte, w związku z tym ten produkt nam nie wypadnie na dół. Jak wsadzimy sobie piłę lub na przykład nóż, to boimy się, żeby nie zgubić tego produktu, gdzie będziemy plecak ściągać lub się gdzieś tam przedzierać przez jakieś krzaki. W związku z tym opracowaliśmy do tego plecaka ukryty, bo teraz zobaczcie, to wygląda bardzo fajnie, można powiedzieć tak clear, ładnie, natomiast mamy tutaj ukrytą taśmę MOL, podobnej konstrukcji jak w plecaku Matylda, gdzie możemy przypinać sobie drobne kieszenie, jak na przykład apteczka, czy jakieś tam podłużne kieszenie na dodatkowy ekwipunek, a jakbyśmy chcieli wyglądać normalnie, to proszę, nie mamy żadnego mola, wszystko ładnie. Natomiast jak chciałbym tą piłę, o której wcześniej mówiłem, zabezpieczyć przed zgubieniem, to mogę wtedy ją dopiąć właśnie za pomocą linki, sznurku lub jakiegoś tam karabinka do tej taśmy Mole Pulse. Jeśli nie jest potrzebna, mogę ją spokojnie sobie zamknąć. Dostać się do komory za pomocą tych 2 klamr, o których mówiłem wcześniej. Mamy w komorze głównej komin z materiału 210 nylon. Cały plecak jest uszyty z kordury 500. W środku mamy kieszonkę jedną małą na drobne przedmioty, których nie chcielibyśmy zgubić i mieć zawsze ze sobą, oraz przegrodę do przenoszenia systemu nawadniania Camelback z klamrą do dopięcia tego Camelbacka i rureczkę możemy wyprowadzić z jednej strony lub z drugiej, analogicznie w zależności jak to preferuje. Zaciągamy komin. W klapie też mamy ukrytą kolejną kieszeń od strony tutaj pleców.
do przenoszenia takich też drobnych rzeczy, ona nie jest za duża, natomiast no, chcemy jakby zminimalizować. Ten plecak jest tak skonstruowany, żeby za dużo nie brać. Wiadomo, że jak będziemy mieli duży plecak, to możemy go po prostu ładować, później się okazuje, że to jest za ciężkie. Więc mamy malutką kieszeń zapinaną na zamek, dwie taśmy, gdzie możemy na przykład, które możemy wykorzystać do dopięcia karimaty, do jakiegoś ocieplenia, swagmana albo jakieś inne rzeczy na górze oraz dwie dodatkowe na dole też kolumny takich samych taśm, gdzie możemy też dopinać podobne rzeczy, śpiwór, karimata na przykład, albo jakieś inne rzeczy podłużne, które nie mieszczą się już do środka. Co mamy tu jeszcze? Tutaj ta duża kieszeń jest zapinana na dwie klamry 20, ale z racji tego, że chcieliśmy jakby dać taką pewność, że nam nic nie wypadnie, więc jak będziemy przynosić, tutaj butelka nigdy nie wypadnie z tej kieszeni, a tu możemy przynosić drobne rzeczy, więc mamy ten komin znany z plecaka Matylda, że po zaciągnięciu tam już naprawdę nic nie wypadnie, wszystko jest zabezpieczone w środku, później klapa i dopiero zapięcie, raz i dwa. Mam tutaj drugi plecak, który mogę wykorzystać do pokazania pleców. Proste plecy, dlatego że wyszliśmy z założenia, że to nie jest plecak wyprawowy, to jest plecak na 1, 2, 3, 4 dni, a jak się spocicie, to po prostu zawsze te plecy będą tak czy siak mokre. I wykorzystaliśmy tutaj softshell i malutkie komory, żeby zminimalizować tą bryłę i budowę, żeby ten plecak był jak najbardziej niezniszczalny w lesie. Oraz na szelkach też nie zastosowaliśmy żadnej siatki, tylko zastosowaliśmy softshell. Jest to Versa Stretch, który ma to do siebie, że nie zbiera żadnych po prostu nieczystości z lasu, piasku, igieł lub na przykład śniegu. Troszkę dłużej schnie i nie pobiera tak wilgoci jak siatka, ale jest dużo bardziej wytrzymały. I do tego wszystkiego mamy prosty pas, który wiadomo nie przynosi tak obciążenia jak pasy całe. To jest to szczątkowy pas zrobiony z taśmy, którego można usunąć, natomiast też to w tych plecaku nie będziecie przynosić 25 kg. Do ilu plecak jest przeznaczony? Ciężko powiedzieć, ktoś może wsadzić 20 kg, natomiast z reguły taki plecak służy nam na jedno-dwudniową wyprawę, gdzie 12-13 kg to jest absolutnie maks, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.